1 marca odbył się heroeskowy meetup organizowany przez magazyn CD Action, gdzie mogli się spotkać fani tej wspaniałej marki oraz zobaczyć gameplay z Heroes Olden Era oraz dowiedzieć się mnóstwa ciekawych informacji od twórców w związku z nadchodzącą produkcją. Nie mogło zabraknąć i nas. Jako zagorzali fani heroesków, jak i samego Might & Magic, po prostu musieliśmy być na takim wydarzeniu i było warto. W ogóle chcielibyśmy też podziękować magazynowi CD Action oraz studiu Unfrozen za możliwość zrealizowania tego materiału, jak i całego eventu. Było naprawdę fantastycznie i jestem naprawdę nahypowana. Cześć! Jesteśmy na meetupie heroeskowym. Ze mną na miejscu jest Barnabas Eagle. Cześć, witam wszystkich. Z magazynu CD Action, który odpowie nam na kilka pytań odnośnie meetupu, jak i całych heroesków. Więc Barnaba, rozumiem, że to nie jest twój pierwszy event, jaki organizujesz. No to jest nasz już kolejna rzecz, którą organizujemy jako CD Action. Tak naprawdę zaczęliśmy z grubej rury, bo mamy za sobą dwa duże własne eventy, które się nazywają CD Action Expo, zorganizowane w 23 i w 24 roku we Wrocławiu i w Łodzi. I w Łodzi będziemy na razie na stałe. To jest taki nasz duży event na kilkanaście tysięcy osób, ale stwierdziliśmy, że fajnie byłoby jeszcze spotykać się z czytelnikami jakoś pomiędzy. I w grudniu zrobiliśmy dla naszych prenumeratorów, dla naszych akcjonariuszy takie wydarzenie przedświąteczne, a potem stwierdziliśmy, że będziemy kontynuowali dla konkretnych społeczności z takimi eventami. Zaczęło się od najbardziej polskich gier, czyli od Gotika, od Herosów. Przed nami jeszcze kilka takich eventów chcemy zrobić dla rodziców z dziećmi i oczywiście trzecia najbardziej polska gra, czyli Wiedźmin. To już mogę zapowiedzieć, że 24 maja będzie. No i chcemy tutaj razem z klubem Chaos organizować takie przez cały rok, ale też chcemy znaleźć jakieś miejsce w innych miastach, żeby nie było tylko w kółko Warszawa i Warszawa, bo zawsze wszyscy mają to za złe, ale no to jakby potrzeba też jakbyś ludzi na miejscu. My jako CD Action mamy trochę osób, no oczywiście we Wrocławiu, bo się stamtąd wywodzimy, w Krakowie, w Poznaniu, także będziemy jeszcze atakować tam jakieś lokale i też robić takie tematyczne meetupy. Widzę, gruba tutaj taktyka się odbywa. Powiedz mi, czyli event z Wiedźminem będzie tak samo tutaj organizowany w Warszawie, w tym miejscu? Tak, w klubie Chaos. To teraz rzecz, wracając do heroesków, czy sam jesteś fanem marki Heroes of Might & Magic? Gigantycznym. Znaczy gigantycznym. Tutaj akurat sądzę, będę jednym z najmniejszych fanów w tym klubie, bo tutaj się zjechało community Heroes 3, które na co dzień gra online na jakimś niesamowicie wysokim poziomie. Także w porównaniu z nimi to ja jestem takim casualem. Natomiast oczywiście no Herosy to dla mnie, jak dla wielu osób, mega ważna gra. Za tak zwanego dzieciaka masę czasu tam spędziłem i w podstawowej części, w jakichś różnych dodatkach. Od późniejszych to troszeczkę bardziej się odbiłem, do tej trójki wracam cały czas, a teraz mam powrót z moim synem, bo wspólnie sobie gramy, okazało się, znaczy w ogóle się nie dziwię, bo ta gra jest nadal piękna, bardzo taka funkcjonalna, taka czarująca tą całą mapą, że tam są wszystkie klejnoty, skarby, więc się młody człowiek wkręcił i gramy wspólnie i też tutaj dzisiaj był pierwszą osobą, która grała w Heroes Olden Era. Jak się zapatrujesz na Olden Era? Bo zorganizowaliście event na temat Olden Ery. Jakie są twoje wrażenia w ogóle? Czy czekasz na tę grę? Znaczy tak, ja mam już z tą grą trochę do doświadczenia, bo byłem na targach Gamescom w sierpniu, gdzie spotkaliśmy się właśnie z zespołem Unfrozen i tam oni nam pokazywali i opowiadali sporo o tej grze. Ja już wtedy się czułem taki mocno przekonany. Wiem, że gracze nie byli przekonani, bo trailer, który w ogóle odkrywał, że istnieje taka gra, był strasznie, no według mnie słabo przygotowany, bo bardzo przypomina jakąś grę mobilną. Za mało tam było mięcha, za dużo było jakichś animacji, niepotrzebnych tekstów. Natomiast jak ja porozmawiałem o tej grze, jak ja popytałem o szczegóły,
to wiedziałem, że to robią ludzie, którzy znają się na serii do takiego stopnia, że wiedzą, co było fajne, ale wiedzą, co było niefajne i co sobie fani sami modyfikacjami ulepszają i że oni będą szli w tym kierunku. A później podczas Poznań Game Arena przyjechało Unfrozen zrobić takie tajne spotkanie też dla community i też my zostaliśmy zaproszeni jako CD Action i tam mieliśmy okazję pograć. I później też na CD Action jako pierwsi w ogóle na świecie mogliśmy opublikować wrażenia z tego grania. I no, takie rzeczy się rzadko nie zdarzają. Natomiast spędziliśmy tam 4 godziny grając i oglądając, jak grają inni, komentując. I ja już wtedy wiedziałem, że ta gra będzie znakomita. Jakby ten styl graficzny może się podobać, może się nie podobać, to są oczywiście takie bardzo już personalne skojarzenia, upodobania, ale jeśli chodzi o te bebechy w środku, no to ta gra się zapowiada naprawdę fascynująco, zapowiada się na bardzo taką rozbudowaną, którą będziemy poznawali przez długie tygodnie. Jakby tutaj nawet ci ludzie, którzy grają, to sądzę, że tak grają trochę jak sami pamiętają Heroesy, natomiast tam się trzeba wczytać w umiejętności wszystkich jednostek, a ich jest tam bardzo dużo pasywnych i aktywnych, także to jest naprawdę gra, którą się będzie odkrywało tygodniami i ja jestem po tym, co zobaczyłem, spokojny o to, że będzie to taka część, na którą czekaliśmy. Wspomniałeś, że jesteś graczem casualowym. Ja też byłam do momentu, bo teraz uczę się grać pod PvP. Pozdrawiam ludzi, którzy oglądają moje streamy i frustrację, jaką wylewam podczas rozgrywki. Więc jak myślisz, czy Olden Era wejdzie do mety pod kątem grania, że będą tam również turnieje, tak jak w naszej klasycznym Heroes 3? Znaczy to, co właśnie widziałem już od samego początku, to taki dualizm, że z jednej strony robią tę grę po to, żeby zachęcić nowych graczy, żeby zaproponować im właśnie taki styl graficzny, który jest bardziej gdzieś tam popularny, wychodzi powiedzmy gdzieś tam od League of Legends. Będzie kampania, będzie dużo takiej klasyki, będzie dużo takiego lore'u Might and Magic, bo ta gra będzie tak naprawdę prequelem serii, tym co się działo jeszcze przed jedynką, więc tam jest chyba bardzo mocno ogarnięte to, bo w ogóle Heroes of Might and Magic to jest gra w świecie Might and Magic, a Might and Magic to jest 10 gier RPG, to jest masa jakichś spin-offów, także ten świat jest tam strasznie duży, porąbany, tam są jakieś z kosmosu, jakieś nacje i tak dalej. Widać, że oni to wszystko tutaj jakoś fajnie przemycają, więc będzie dla takiego gracza singlowego dużo. Natomiast z drugiej strony widziałem, że tam jest bardzo dużo robione właśnie pod takiego gracza multi. Po pierwsze, że będzie ten tryb areny, w którym jakby wskakujemy od razu w bitwę bez łażenia po mapie. Po drugie, takie proste rozwiązania, jak na przykład, nie wiem, mamy jednego głównego Heroesa i mamy tego, który mu dostarcza armię, to wcześniej trzeba było dzielić armię tak, żeby została jedna jednostka i reszta i przerzucić. Teraz po prostu przerzucamy jednostki i automatycznie jedna zostaje w armii. Także tam jest strasznie dużo takich małych detali, które są robione totalnie pod tą scenę online. No i ja życzę studiu jak najlepiej. Mam nadzieję, że jakby trochę się zaczniemy rozstawać z tymi Heroesami. W sensie, no nigdy nam ich nie zabiorą, ale że jednak zostanie zaproponowane coś nowego i że to będzie bardzo udane pod takie rozgrywki sieciowe. To fajnie podsumowuje cały wywiad, że będziemy czekać na całkiem nowe propozycje. Bardzo Ci dziękuję, Barnaba, za wywiad i w takim razie lecimy dalej. Jeśli jeszcze ostatnie słowo mogę, to chciałem tutaj skorzystać z okazji i zaprosić też wszystkich do obserwowania naszych mediów, bo wiadomo, że CD Action to magazyn z dzieciństwa wielu osób, ale my istniejemy nadal. Sądzę, że jesteśmy lepsi niż kiedykolwiek, jeśli chodzi o nasz główny magazyn, jeśli chodzi o wydania specjalne, bo zrobiliśmy właśnie wydanie o Heroes of Might and Magic, o Gothicu, o Soulsach, o Dragon Ballu, będzie o League of Legends, będzie jeszcze dużo innych fajnych rzeczy. Mamy kanał na YouTubie, mamy stronę, więc obserwujcie nas, dajcie suba, łapkę w górę. Trzeba wspierać dobro, które można znaleźć na YouTubie. Wszystkie linki zostaną podane w opisie, więc na spokojnie będziecie mogli się przeklikać, jak klikniecie rozwiń opis na dole. No. Bardzo dziękujemy i dziękuję, że wpadliście. Też pozdrawiam wszystkich waszych widzów. My też dziękujemy. O. Jak już zdążyliście zauważyć, w tym materiale nie ma aktualnego gameplayu Heroes Olden Era, ani żadnego wywiadu z twórcami. Za to podzielę się z wami moimi pierwszymi wrażeniami z rozgrywki oraz jakie inspiracje czerpali twórcy z serii. A mówię wam, zapowiada się całkiem przyjemnie. Była masa ludzi, co mnie w ogóle nie dziwi, bo to w końcu Heroeski. Więc po wstępnym obczajeniu wszystkiego
kupnie szpeju, czytaj nadrobienie zaległych magazynów CD Action. Poczekajcie, pokażę wam. Udało mi się właśnie dorwać CD Action, właśnie ten nowy numer oraz ten z Dragon Balla. W ogóle mam jeszcze numer heroskowy, Might and Magic. I po ogarnięciu właśnie szpeju, fantów, udałam się na salę, gdzie można było ograć troszeczkę Olden Era i powiem wam, że no, ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o samą stylistykę gry, to widać tutaj mocne inspiracje, jeżeli chodzi o drugą część Heroesków, Heroes of Might and Magic 2 oraz King's Bounty. Jeżeli chodzi o taki właśnie baśniowy klimat, taką soczystość, taką dużą intensywność, jeśli chodzi o kolory. Jeśli chodzi o grafikę, to również można zauważyć nawiązanie do piątki, chociażby w sposobie walki, czy również poruszanie się po mapie. Na początku bałam się, że ilość elementów mnie przytłoczy i wybije mi mentalne 404, ale na szczęście się tak nie stało. Trzeba się przyzwyczaić do nowej szaty graficznej oraz skrótów klawiaturowych, bo wiadomo, jak się gra w Heroes 3 na przykład, to tam są inne skróty. No i człowiek z automatu jak gra, to będzie szukał tych skrótów. Tak samo było u mnie. Co mnie pozytywnie zaskoczyło, to niektóre ciekawe rozwiązania względem mechanik, na przykład jak podnosisz surowiec z mapy, to nie zużywać to ruchu. To jest moim zdaniem bardzo fajnym działaniem optymalizacyjnym, jeśli chodzi o rozgrywkę i ulepsza to tak jakby ekonomię ruchu na mapie. Dla mnie to było zdecydowanie na plus. Walki też wydają mi się być płynne i czuć tutaj ten stary, dobry vibe piątej części Heroesków. Do pewnych zmian, jak już wspomniałam wcześniej, trzeba się przyzwyczaić. Deweloperzy tego samego dnia na sesji Q&A odpowiedzieli również na całkiem sporą ilość pytań. Po obejrzeniu próbki prezentacji aktualnego stanu gry, czekam ze zniecierpliwieniem, jak będzie wyglądać finalna wersja tej gry. Jo, witamy z powrotem przy magicznym miejscu, przy którym siedzieliśmy i rozmawialiśmy wcześniej z Barnabą. Trzymam na takiej odległości, ponieważ już wywala mi poza skalę. Dzisiaj będziemy na tym evencie również gadać z Krzysiem Pasztecikiem 12. Cześć Krzysiu! Dzień dobry, witam wszystkich. Który ma fajny, wiedzowy kanał na YouTubie, którego również link będzie w opisie. Tak. Bardzo dziękuję w ogóle za promocję. Jest to naprawdę świetny event, w którym swoje miejsce znajdą nie tylko osoby, które uwielbiają na co dzień Heroes 3, ale które również chcą szlifnąć takiego tematu stricte gamingowego i wrócić być może do tych fajnych, starych, nostalgicznych czasów. Czyli to jest taki dobry wstępniak, Krzysiu, żeby zaznajomić się z marką. Uważam, że zdecydowanie tak. I ja nie mówię tylko o swoim kanale, choć oczywiście będzie mi bardzo miło, ale wychodzi Heroes of Might and Magic Olden Era. Za kilka miesięcy będzie to już gra dostępna dla wszystkich właściwie, a tutaj ten, kto się zabrał do Warszawy, ma okazję zagrać. Tylko musi być szybszy, bo jest tylu chętnych, że nawet jak ktoś będzie cały dzień czekał, to może nie zdążyć. Kto pierwszy, ten lepszy. A powiedz mi, bo ty zazwyczaj mało co się odnosisz do Olden Era na streamach. Czy po zobaczeniu tego wszystkiego jakoś zmieniasz zdanie? Czy będziesz czekał na Olden Era? Oczywiście, że będę dalej czekać na Olden Era, natomiast ja jestem w miarę sceptyczną osobą, ale ja nie mówię w pejoratywnym kontekście. Mówię to dlatego, że Heroes 3 jest tak kapitalną i kultową grą, że moim zdaniem nie da się wyprodukować drugiej takiej gry jak Heroes 3. Trójka jest tylko jedna i będzie tylko jedna, Gabi. Niezależnie od tego, czy Olden Era okaże się wielkim sukcesem, czego oczywiście ekipie Unfrozen życzę. Natomiast nieważne jaka to będzie produkcja jakościowo, pod względem mechaniki gry, pod względem wizualnym, nie będzie to aż tak moim zdaniem dobra produkcja jak trójka, więc podchodzę do tego z pewnymi rezerwami. Pewne rzeczy mi się oczywiście bardzo podobają, troszkę rzeczy widzę inaczej, ale jestem przekonany, że to co widzimy jest w wersji takiej demonstracyjnej po prostu i jestem przekonany, że to co teraz jest widoczne na monitorach może ulec zmianie, kiedy będzie już oficjalna premiera. No jasne, bo gra jest ciągle w fazie produkcji. Powiedz mi, jak widziałeś te materiały dotyczące Olden Era, na jaki zamek byś najbardziej czekał? Ja myślę, że walnę taką może kontrowersyjną tezę, ale czekam na Rój, taką autorską frakcję, która miesza jakby dwie inne frakcje
taki sposób, jaki ludzie sobie nie wyobrażali. Jestem o tyle ciekawy, jak oni to po prostu połączą. To może być kontrowersyjne, to może być niewypał, ale Androzen podjęło odważne kroki i jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać zarówno pod względem fabularnym, jak i pod względem wykorzystania mechanik. Kurczę, to jest taki w sumie leap of faith, taki skok wiary z tym rojem i w zasadzie jak teraz tak o tym mówisz, to też jestem ciekawa, jak będzie wyglądał ten zamek, bo to miało wkroczyć zamiast Inferna, jeżeli dobrze pamiętam. Z tego co wiem, to ma być połączenie, jeżeli mamy trzymać się terminologii z Heroes trójki, Inferno i Cytadeli chyba. No bo to ma być takie mroczne, diabelskie miasto, ale w którym mamy dużo takich, no nie wiem, roślinnych przeciwników. Mamy jaszczury, jakieś tam ważki. Może to być ciekawie opowiedziane. Taka mroczna bardziej Cytadela, ale pytanie, czy to będzie taka aktywna, defensywna, tak jak wygląda to w Cytadeli, czy będą jakieś nowatorskie strategie? No, jestem po prostu bardzo ciekawy. Chciałbym zobaczyć nową mechanikę, ale która jednocześnie pasuje do Heroesów. Kurde, faktycznie dałeś bardzo dobry temat, ponieważ Cytadela jest bardziej defensywna, bardziej daje w defa, a Inferno jest bardziej takie ofensywne. Jestem też bardzo ciekawa, jakie będzie kombo tego wszystkiego, bo skoro mamy te cechy charakteryzujące dany zamek, def, offense, to czy bardziej tego zbalansowanie nie będzie stratą dla tych dwóch zamków? Kurczę, jak o tym myślisz? Ja myślę, Gabi, że nie powinniśmy tak definitywnie oceniać jednego miasta pod kątem ofensywnym i defensywnym. Ja nazwam Cytadelę jako miasto z aktywną defensywą. Jeżeli spojrzymy na parametry jednostek, to tam właściwie każda jednostka ma więcej obrony niż ataku. Ale czy to oznacza, że to jest obrona, która ma tylko przytankować i stać w miejscu? No nie, dlatego, że mamy mnóstwo jednostek do zupełnie różnych zastosowań. Gorgona potrafi ewentualnie zabijać zabójczym spojrzeniem, Bazyliszek potrafi zamieniać w kamień. Hydra przeciwko wszystkim jest kapitalna, więc jest to równie dobrze miasto dobre do atakowania. Wivernę można zrekrutować bardzo szybko, co też jest dobrym oczywiście pomysłem w kontekście ofensywnym, więc ja nie chcę na przykład patrzeć przez pryzmat tego, że to jest miasto defensywne, które się zamurować, albo ofensywne, które ma iść do przodu. Z innego też względu, że Heroesy moim zdaniem powinny być grą opartą na ekspansji, a niekoniecznie na siedzeniu na własnej strefie i budowaniu budynków. No, to nie są plemiona, to nie są gry typu SimCity, tylko to jest Heroes of Might and Magic. Ach, to jest ogień, krew i piach. Nie, zgadzam się tutaj konkretnie z tym. I rzeczywiście, ja żyłam w takim, jako gracz casualny, zanim do ciebie zagadałam na temat lekcji z Hoty, to żyłam właśnie w przeświadczeniu, że tak się właśnie robi, że siedzi się, eksploruje się własną sferę, stawia budynki, a nie robi się silną ekspansję. I wyruszałam dopiero oczywiście z dyplomacją, bo jak żeby inaczej, w świat. A dopiero jak zaczęłam grać w PvP, zauważyłam, jak ta ekspansja jest ważna, jaki ruch praktycznie wpływa na wszystko. Jak teraz mówisz o tej Cytadeli, to rzeczywiście ta aktywna defensywa lepiej to określa, bo rzeczywiście możemy mieć wiwerny, które są zabójcze, jeżeli się dobrze je poprowadzi. Tak, trzeba pamiętać, że Wiwerna indywidualnie sama w sobie jest bardzo słabą jednostką, ale zważywszy na to, że Cytadela nie ma zbyt wielu szybkich jednostek, to nawet taka Wiwerna po prostu jest spoko w kontekście atakowania. Natomiast ty użyłaś słowa casualowe granie. Ja myślę, że nawet taki casualowi gracze będą w stanie wycisnąć więcej z takich właśnie jednostek. I ponownie wracam do tego roju z Olden Era. Jaka to będzie strategia? Nie chcę rozpatrywać, czy to będzie miasto najbardziej nastawione na atak, czy na obronę, tylko chciałbym zobaczyć jakieś takie oryginalne mechaniki, które mają rację bytu na dłuższą metę. Czy masz jakieś przewidywania, jakie mechaniki mogą wjechać? Niestety nie mam żadnych ani przecieków, ani przewidywań. Ja myślę, że niektóre mechaniki czy zdolności mogą być podpatrzone z Cytadeli. Na przykład zatrucie wiwerny. Moim zdaniem to byłoby dobre. Rozpraszanie zaklęć przez ważki. Też uważam, powinna być to zdolność, która również powinna pojawić się w Olden Era, ale z tego co ja wiedziałem, niemal każda jednostka w Olden Era będzie mieć jakąś zdolność specjalną, więc to co ja mówię będzie najprawdopodobniej kroplą w morzu, ale co dokładnie, to trzeba patrzeć na materiały, które firma Unfrozen na ten moment wypuszcza. Również wychodzę z takiego założenia. Dzięki Krzysiu za rozmowę i za przedstawienie w sumie tak barwnego punktu widzenia. No i w takim razie lecimy bawić się dalej na imprezie. Dzięki. Dziękuję za zaproszenie. Ja byłem zaskoczony, że prosiliście, żebym usiadł na tym oto krześle, ale dziękuję za wyróżnienie. Dzięki. Jasna sprawa, bo dlaczego stać, skoro można siedzieć? Przynajmniej jak się ma bolące kolana, które skrzypią jak schody. Nic, dzięki wielkie, a my lecimy dalej.
Heroski na zawsze w moim serduszku. I cieszy mnie, że nadal są tak intensywnie rozwijane ze strony nie tylko wspaniałego community, ale także i twórców. Olden Era może być fantastycznym uzupełnieniem legendarnej już serii. Grę na pewno ogramy i zrecenzujemy, jak będzie można, a na razie zacieramy rączki i czekamy na premierę. Więc jeżeli chcielibyście być na bieżąco z naszymi materiałami, to kliknijcie like, subscribe i obserwujcie nasz kanał. A jeśli chcecie więcej heroskowego kontentu, to zapraszam na nasze materiały na temat Heroesów Trójki oraz serii Might and Magic. A tymczasem lecę grać w Hotę. Do zobaczenia w następnym materiale.